Cześć, jestem Michał, na co dzień studiuję na Politechnice Rzeszowskiej. W sierpniu 2023 roku wziąłem udział w Summer School Discover at HAST w Huazhong University of Science and Technology w Wuhan. Moja wymiana była w całości sponsorowana przez program ChinaLink, który ma zachęcić studentów spoza Chin do studiowania w państwie środka. W czasie mojego pobytu w Chinach brałem udział w wykładach i aktywnościach organizowanych przez uczelnię. Miałem okazję zobaczyć, jak działa chiński przemysł i jak funkcjonuje chińska infrastruktura, a także podróżowałem po kraju. W tej serii filmów przedstawię moje wrażenia z pobytu w Chinach, opowiem, jak wygląda życie w Chinach z perspektywy europejskiego studenta, a także zdam relacje z moich podróży. Zapraszam do oglądania. Zarezerwowałem loty z Budapesztu. Zdecydowałem się na lot ze stolicy Węgier, ponieważ w porównaniu do Warszawy cena była około dwukrotnie niższa. Łącznie za bilety z przesiadkami w obie strony zapłaciłem około 3100 zł. Lecąc do Chin miałem mieć przesiadkę w Ningbo, natomiast z powodu awaryjnego lądowania samolotu zamknęli tam lotnisko. Ostatecznie wylądowaliśmy w Szanghaju, natomiast mój przewoźnik Shanghai Airlines zorganizował dla mnie transfer do Wuhan. Na miejsce udało mi się przybyć z 7-godzinnym opóźnieniem. Żeby dotrzeć do Budapesztu z Polski, zdecydowałem się na transport BlaBlaCarem. W samochodzie poznałem Ole i Franka, których serdecznie pozdrawiam. Spędziliśmy razem wieczór i przedpołudnie następnego dnia, eksplorując miasto przed moim wylotem. Jestem w Budapeszcie. 8 godzin przed wylotem do Chin. Mam nadzieję, że na lotnisku wszystko pójdzie sprawnie. Muszę pojechać trochę szybciej, żeby zrobić test na COVID i przejść check-in, bo nie było możliwości przejścia check-inu przez internet. A wczoraj pochodziłem trochę po mieście z takimi ludźmi, których poznałem w BlaBlaCarze. Bardzo fajna ekipka i ponagrywałem trochę. W ogóle Budapeszt jest piękny nocą. Głównie miałem okazję oglądać go nocą, ale prześliczny. Zazwyczaj jak gdzieś jadę, to staram się ogarniać mniej więcej jakąś historię miejsca, co się dzieje na miejscu. No tutaj nie miałem czasu za bardzo i skupiłem się na nagrywaniu, ale z tego, co mi się udało tutaj nagrać i zobaczyć w nocy, no to przepiękne miasto i w ogóle moje oczekiwania były dużo niższe, bo nie spodziewałem się, że będzie tak ładny. Do Wuhan dotarłem 8 sierpnia 2023 roku około godziny 2 w nocy. Z lotniska zostałem odebrany przez przedstawiciela HAST, po czym udaliśmy się do akademika. Na miejscu byłem pierwszym studentem z grupy, która miała przylecieć do Wuhan, aby wziąć udział w tegorocznym Summer School. Bardzo fajny jest chiński akademik międzynarodowy. Tutaj mam biurko, tu jest moje łóżko, na którym już spałem dzisiaj. Tutaj będę miał kolegę w przyszłości, ale jeszcze nie teraz. Żeby włączyć to wczoraj z pół godziny się namęczyłem. Po pierwsze działało wybiórczo, a po drugie ciężko było przetłumaczyć chińskie szlaczki na pilocie. Także, ale ostatecznie zadziałało i dość dobrze chłodzi, bo tutaj jest 40 stopni teraz. Widok z okna. A myślę, że brudna szyba, także nie za dużo widać. W ogóle jest informacja, żeby w miarę możliwości okien nie otwierać. Korzystać z klimy. Okej, mapka kampusu. Dobrze działa Google Maps w ogóle, ale widzę, że knajpy czy sklepy w ogóle nie miały żadnych opinii, ale pokazuje trasę, normalnie można dojść, bo tutaj byłoby się ciężko połapać. Muszę załatwić internet jakoś, ale w ogóle hit. To jest jedna rzecz w łazience, tak właściwie. Bo to, żeby tutaj mieć ciepłą wodę, trzeba tą kartę. Żeby tutaj mieć ciepłą wodę, trzeba tą kartę włożyć tu. Poczekać aż piknie, tak? No proszę, teraz coś tutaj się nalicza, doładowali mi tą kartę jakąś kasą, ale ciepła woda jest płatna. Tak w ogóle to dostępna tylko od 6 rano do 11 w nocy. Także wczoraj przyjechałem, to się miałem zimnie, ale jakby w ogóle mi to nie przeszkadzało, mega gorąco. Duszno ze 40 stopni. Byłem mega ukłócony w lotniskach. No proszę, gotowy do wyjścia. Pierwsza po południu. Musiałem odespać dzisiaj. W tym momencie szum generowany przez owady uniemożliwił mi powiedzenie czegokolwiek. Próbowałem to wyretuszować w programie, ale z moimi umiejętnościami okazało się to niemożliwe. No dobra, udało mi się zalać zupkę.
pani w akademiku mi w sumie zalała zupkę, ugotowała mi wodę w czajniku. Pokazała mi, gdzie jest kuchnia, jak ją obsługiwać. Żeby dostać napięcie w gniazdku, to trzeba zeskanować swoją kartę, tą z akademika, ale no, trzeba mieć też swój czajnik. Także no nie wiem, czy będę kupował czajnik na 3 tygodnie, czy w ogóle będę prosił panią, żeby mi zalewała te zupki czy coś, czy znajdę jakieś miejsce, gdzie można jeść. Ale dobra, no dzisiejszy obiad ogarnąłem, także chociaż tyle. Dobra, dzisiaj jest mój drugi dzień pobytu tutaj na uczelni. Wybieram się na miasto zobaczyć, jak działa metro, bo jutro wyjeżdżam do Pekinu. No, najpierw do Szanghaju, a potem z Szanghaju do Pekinu. Chcę zobaczyć, jak to działa, bo nawigacja mi pokazała, że na najbliższą stację będę musiał iść ponad 40 minut i potem jeszcze godzinę stamtąd jechać, bo tutaj na terenie kampusu w ogóle nie ma żadnej stacji metra, ani też jakiejś wewnętrznej komunikacji. Wszyscy sobie jeżdżą na rowerach albo na skuterach i żeby się dostać gdzieś dalej w mieście, no to trzeba wyjść poza kampus. Siedzę sobie teraz na takim jakby głównym placu przy wejściu. Za mną jest statua przewodniczącego Mao Zedonga. Ten uniwersytet w ogóle był założony jakoś 70 lat temu, w latach 50. XX wieku i ten budynek z tyłu to jest jeden z pierwszych budynków uniwersytetu. W ogóle teraz ten kampus jest przeogromny. Żeby porównać skalę, no to myślę, że spokojnie odpowiada takiemu 150-tysięcznemu miastu w Polsce. Naprawdę tutaj, żeby przejść z jednego kawałka kampusu na drugi, no to trzeba iść około godziny. Także cały kompleks jest ogromny, jest tu w ogóle bardzo dużo wydziałów, budynków administracji, akademików. Podejrzewam, że tutaj też cała kadra nauczycielska, ale też ludzie, którzy obsługują kampus tutaj właśnie mieszkają. No, także kompleks jest ogromny w porównaniu do mojego kampusu w Polsce, Politechniki Rzeszowskiej. To no, bardzo ciężko porównać. Także no zobaczymy. Mam nadzieję, że jutro uda mi się jakoś sprawnie stąd wyjechać, bo o 8:25 mam pociąg właśnie stąd do Szanghaju, 850 km mam pokonać w 4 godziny, czyli to nie jest jeszcze ten chyba najszybszy pociąg, jak tutaj jeździ, ale no dość szybki. Jak patrzyłem w aplikacji w ogóle, to no jest to jeden z najszybszych, jeden szybszy pociąg, który jedzie 3 godziny tylko przez jakby na tej trasie, ale bilety były po $150, więc zdecydowałem wziąć bilety po $50 na ten tańszy. Także no zobaczymy, jak w ogóle podróż jutro wpadnie i jak tutaj się odnajdę poza kampusem, bo jakby kampus to jest taka strefa trochę zamknięta i podejrzewam, że tu jest inaczej niż w ogóle po wyjściu na miasto, ale mam nadzieję, że będzie ok. W ogóle znalazłem bardzo tanie hotele w Szanghaju, a 100 zł za noc i kawałek od Pekinu pod Wielkim Murem też jakoś 100 zł za noc plus śniadanie included, także bardzo, bardzo fajna cena, myślę. Tak zauważyłem, że w ogóle podróżowanie po Chinach jest dość drogie i bilety na pociąg są drogie, ale jeśli chodzi na przykład o jedzenie w restauracjach czy o noclegi, tak to te ceny są dość akceptowalne. W ogóle Summer School się zaczyna dopiero za 10, czyli za 8 dni, także mam teraz 8 dni, żeby sobie trochę poeksplorować Chiny, a Wuhan sobie zostawię na koniec. No bo podejrzewam, że jak patrzyłem w ten schedule, to tutaj będzie właśnie bardzo dużo aktywności zorganizowanych przez nich, więc na razie nie pożytkuję czasu na to, tylko na rzeczy, których potem nie będę miał czasu zrobić. W ogóle to nie mam legitymacji, a widzę, że tutaj przy wejściu sprawdzają legitymację. Dopiero czekam na wyrobienie, bo wczoraj byłem w takim punkcie, gdzie się wyrabia legitymację, ale moich danych jeszcze nie ma w bazie i czekam na uzupełnienie. Dzwoniłem do koordynatorki, ona jest w ogóle teraz na urlopie, ale powiedziała, że to ogarnie. I dzisiaj ta legitymacja powinna być do odbioru. No mam nadzieję, że zdążę. Jeszcze planuję, już będąc jakby w centrum, w tym downtown, się wybrać gdzieś tutaj do fryzjera. W ogóle zobaczymy, jak sobie poradzi z brodą, bo zauważyłem, że nikt tutaj nie ma brody. Mam nadzieję, że to nie będzie wyzwanie jakieś i że będę w miarę normalnie wyglądał tym wszystkim, no ale wczoraj poznałem takiego gościa tutaj z Iraku, który studiuje medycynę i zabrał mnie na jedzenie wieczorem. Za burgera, wrapa, frytki, paluszki z kraba i Pepsi zapłaciłem 19 juanów, czyli jakieś 10 zł, 9,50. Czyli no mega tanio. Podejrzewam, że w Polsce zapłaciłbym w jakimś fast foodzie minimum 50 zł. Także można tutaj już bardzo tanio. W sklepach zresztą też jest problem w ogóle z dostaniem chleba, ale myślę, że to jakoś
się przestawię. Nie jedzenie chleba. Ale żeby tutaj zjeść w ogóle w kantynie, no to muszę mieć najpierw tą legitymację, także nie dostanę legitymacji, to będę się stołował pewnie po jakichś barach, no ale ceny są strasznie niskie, więc jakby nie robi mi to żadnej różnicy. Dobra, to ja lecę na metro w takim razie i pewnie się zobaczymy znowu gdzieś w centrum. Ciągnę ten gimbala i trochę ponagrywam, bo w ogóle downtown robi mega wrażenie. Tutaj ilość w ogóle drapaczy chmur jest przeogromna. Jakby nie widziałem jeszcze czegoś takiego w życiu, takiego miasta. Nie tylko jakby biurowce, ale też budynki mieszkalne są mega wysokie, to pewnie ze względu na bardzo dużą populację, no ale tak jak mówiłem, do zobaczenia w centrum. Nie mogę wyjść z kampusu, bo nie rozpoznaje mnie bramka. Dobra, dotarłem pod metro w Wuhan. W ogóle bardzo ciężko poprzeć bramki, bo zajęło mi to z pół godziny, bo taka kamera, która była zamontowana przy bramce, nie rozpoznawała mojej twarzy. I nie mogłem wyjść i nie mogłem się dogadać ze strażnikami i dopiero jakiś Chińczyk zeskanował swoją twarz i ja przeszedłem za niego, także... No ale dobra, opuściłem kampus, jestem jakby na mieście. Zobaczymy jak tutaj to wygląda. Spróbuję się dostać teraz do centrum metrem. Jest to chyba jakaś godzina jazdy stąd, ale no, mam nadzieję, że się uwinę dzisiaj do wieczora. Jeszcze muszę odebrać kartę, no ale mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę. Spróbuję jeszcze znaleźć sobie tego fryzjera. Ale jakby widzę, że po opuszczeniu kampusu już ludzie patrzą się na mnie trochę inaczej, jakby wygląda może egzotycznie dla nich, ale jakby nie mam z tym problemu, nawet jest to dość miłe zwracać tak uwagę na siebie, także no, schodzę do metra i spróbuję dojechać do centrum. 可换乘5号线。We are arriving at 步行。 Dobra, nareszcie dotarłem do czegoś, co się nazywa Żółta Wieża. Udało mi się tutaj dojechać metrem i teraz idę obczaić, czy uda mi się kupić bilety, bo czytałem na Google, że w ogóle dla obcokrajowców jest bardzo ciężko kupić bilet, trzeba mieć chińską kartę, no ale ja niby mam do Alipay podpiętą moją kartę z Revoluta i może to zadziała. Spróbuję skanować QR kod. Bilet kosztuje, z tego co czytałem, 70 juanów, czyli jakieś 35 zł, czyli jakby w porównaniu do innych cen tutaj, no to dość drogo jest. Ale no, zobaczę. Jest mega gorąco, jakieś 40 stopni, trochę się pocę. W ogóle wczoraj miałem białą koszulkę i przebarwiła mi się na czarno od tego plecaka, a dzisiaj dlatego ubrałem różową. Mam nadzieję, że nie będzie tego problemu. W ogóle wszyscy się na mnie patrzą, tak dziwnie, ale może się przyzwyczaję, już jestem przyzwyczajony. Pierwszym miejscem, do którego udałem się w Wuhan po opuszczeniu kampusu, była Yellow Crane Tower, czyli wieża Żółtego Żurawia. Jest to tętniące życiem miejsce pełne chińskich turystów, zlokalizowane niedaleko mostu na rzece Yangtze. Most został wybudowany w 1957 roku, połączył ze sobą dwie części aglomeracji. Kompleks wokół Yellow Crane Tower jest świetnie odizolowany od zgiełku miasta, panuje tam spokojna i sprzyjająca refleksji atmosfera. Spacerując wokół przykładów tradycyjnej chińskiej architektury, można zadumać się nad wielkością chińskiej cywilizacji oraz jej wpływem na cywilizację tego regionu Azji, a także na światową kulturę w czasach obecnych. Wiele narodów sąsiadujących z Chinami, jak na przykład naród japoński i koreański, w początkowych fazach swojego istnienia opierało swoją kulturę oraz sposób zapisywania języka na dorobku chińskim. Na terenie kompleksu znajduje się muzeum, w którym przedstawione są malowidła ilustrujące historię Wuhan oraz wieżę Żółtego Żurawia. Malowidła przedstawiają historię Chin i regionu, począwszy od cesarstwa, poprzez okres 3 królestw, wróciwszy do cesarstwa, a następnie XX wiek, wojnę obronną przeciwko Japonii, wojnę domową pomiędzy komunistami i nacjonalistami z Kuomintangu, aż po czasy współczesne. Yellow Crane Tower pierwotnie została wybudowana w III stuleciu po Chrystusie w okresie 3 królestw w Chinach. W czasach panowania dynastii Ming i Qing Yellow Crane Tower była niszczona i odbudowywana 12 razy. Ostatnia wieża w pierwotnej lokalizacji została odbudowana w 1868 roku i zniszczona w 1884. W 1981 roku z inicjatywy władz miasta Wuhan rozpoczęto odbudowę wieży w nowej lokalizacji, około kilometra od miejsca budowy jej poprzedniczej. Budowę wieży ukończono w 1985 roku. Podczas zajęć z kultury Jingshu na uniwersytecie profesor wyrecytowała nam wiersz jednego z największych chińskich poetów Li Bai'a. W swoim dziele Pożegnanie Meng Haoran na jego drodze do Guangling wspomina on wieżę Żółtego Żurawia. Przyjacielu, ruszasz na zachód porzuciwszy wieżę Żółtego Żurawia. Wiosenne mgły w późnym marcu spowijają kompletnie Yangtze. Samotnego żagla daleki cień ginie w błękicie nieba. Tylko widać rzekę na horyzoncie znikającą. Jest 6 rano. Piątek, 11 sierpnia w Wuhan. Wstałem właśnie dzisiaj szybko, bo o 8:25 mam pociąg do Szanghaju
wczoraj tak próbnie jeżdżąc metrem zauważyłem, że no, sam dojazd na dworzec zajmuje około godziny, plus mogę mieć pewne problemy z przejściem bramek przy wyjściu z uniwersytetu, więc wyszedłem sobie z dużym zapasem czasu, najwyżej zjem sobie śniadanie na dworcu, będzie możliwość. No, mamy jakieś 4 godzinki drogi, 850 km szybkim pociągiem, także fajnie, o 12, około 12 powinien już być w Szanghaju, tam on zamelduje się w hostelu. W ogóle to o 6 rano w Wuhan praktycznie nikogo nie ma na ulicy i chyba jeszcze jest jakaś cisza nocna czy coś, bo jak wychodziłem z akademika, to ta zasłona 10 pani portierka była zasunięta i w sumie widziałem w oknie, że tam gdzie ona śpi było zgaszone. No, czasami można tylko spotkać ludzi, którzy zamiatają teraz ulicę. W ogóle tutaj na kampusie jest mega czysto, bo praktycznie idealnie chodnik lśni, w ogóle wszystko lśni. W ogóle to jest 6 rano, ale już jest strasznie duszno i już zacząłem się pocić, także mam nadzieję, że na tej koszulce ten pezak mi nie zostawi potem czarnych śladów, chyba ciężko jest to sprać. Już jedną koszulkę białą załatwiłem w ten sposób, ale no, jak dojadę do Szanghaju, to mam taki woreczek, to sobie wezmę ten woreczek i w tym woreczku będę nosił wszystko, co tam potrzebuję. 女士们、先生们，大家好，列车已经到达镇江南站，列车已经到达镇江南。 Spędziwszy kilka dni w Wuhan, w piątek 11 sierpnia wyruszam do Szanghaju, a później z Szanghaju do Pekinu. Bilet na szybki pociąg z Wuhan do Szanghaju kosztował mi $50. Bilet z Szanghaju do Pekinu $80, natomiast bilet powrotny z Pekinu do Wuhan $90. Pojawiwszy się na dworcu w Wuhan 2 godziny przed odjazdem pociągu, żeby mieć pewność, że zdążę przejść kontrolę bezpieczeństwa, przed godziną 9 wyruszyłem w podróż. Relacje z mojego pobytu w Szanghaju przedstawię w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.